Witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj zajmujemy się już tematem takim typowo letnim, sukienkowym, czyli jak koreanki stylizują swoje sukienki na lato. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 5 stylizacji, czyli 5 trendów oraz trików, w jaki sposób koreanki stylizują swoje sukienki na lato. Zacznijmy od pierwszego takiego głównego trendu, który już króluje od bardzo długiego czasu. To oczywiście t-shirty pod sukienką. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o t-shirtach, ale także o zwiewnych bluzkach, koszulach. Wszystko, co możemy włożyć pod taką sukienkę z ramionczkami w stylu spaghetti, wkładamy. Oczywiście zależy to wszystko od naszego stylu i od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, a ja postawiłam na sukienkę haki prostą, długą, czyli taką klasyczną sukienkę widzianą wiele razy na koreańskich ulicach. Do tego t-shirt i kolejny trend, ale tym razem akcesoriowy, czyli czapka. Czapka oczywiście ma za zadanie podkręcić tą stylizację, ale także zasłonić nas przed słońcem. Używamy czapek, kapeluszy z wielkimi rondami oraz tych czapek specjalnych, które koreanki kupują, żeby właśnie zasłonić się przed słońcem. One mają UV, więc w taki sposób koreanki także stylizują swoje sukienki. Do tego buty i do tej stylizacji ja wybrałam ciężkie sandałki. Moje czarne z H&M, które podkreślą jeszcze taki luźniejszy styl tej stylizacji, który także jest bardzo popularny na koreańskich ulicach. Teraz także ważny trend, który jest trochę taki, no, kontrowersyjny dla niektórych. Kojarzyć się może trochę ze starszymi panami. To oczywiście ubieranie do sandałków skarpetki. Dla bardziej odważnych osób wybrałam skarpetki w kolorze zielonym, żeby podkreślić oraz pokazać tą równowagę w tej stylizacji, gdzieś powtórzyć tą zieleń, a dla mniej odważnych osób, które dopiero wchodzą w skarpetkowy świat, mam czarne, które mają troszeczkę być niewidoczne, zlać się razem z tymi sandałkami, dzięki temu pozwolą nam poczuć się troszeczkę swobodnie. Oczywiście, jeżeli nie jesteście w stanie nosić skarpetek do butów, to ubieramy same ciężkie sandałki. Drugi trend oraz druga stylizacja, którą ja dla Was wybrałam, to jest bardzo oczywista stylizacja, którą koreanki ubierają bardzo często i bardzo często też z tego korzystają, czyli nakładanie swetra na sukienkę. Wybierają bardzo takie słodkie, krótkie raczej swetry, żeby właśnie je podkreślić w talii. Też bardzo ważne jest to, że albo nosimy te swetry rozpięte, albo jeżeli zapięte, to zostawiamy pierwszy guzik, dwa kolejne zapinamy, dzięki czemu ładnie sobie podkreślamy talię. Do tego bardzo często widoczne sukienki, czyli mamy w tym przypadku sukienkę białą, jeden z ulubionych kolorów koreanek w letnich sukienkach. Do tego ładne zdobienia koronkowe, kwiatuszki, piękne tyły, więc mamy co pokazywać, oraz torebka, która także ostatnio stała się bardzo popularna, myślę, że nie tylko na koreańskich ulicach, ale zagranicznych, także to torebeczki w kształcie takiej bagietki, podłużne, ale za to nie takie głębokie. Często je widuję, dobrałam w kolorze białym, żeby ta stylizacja nie wyglądała zbyt formalnie, dobrałam do tego adidasy razem z skarpetkami. Skarpetki mają dać ten efekt właśnie słodkiej, dziewczęcej, zwiewnej stylizacji. Dzięki adidasom ta stylizacja także staje się wygodna i przyjemna w użytkowaniu. Dajcie znać, co o tym myślicie, a teraz przejdźmy do kolejnej. Mieliśmy już t-shirty pod sukienką, mieliśmy sweterki noszone na sukience, a teraz został nam kolejny trend, czyli sweterki
oraz koszule wiązane na ramionach. Jest to bardzo silny trend w Korei. Oczywiście także bardzo wygodny, kiedy Koreanki noszą takie właśnie malutkie bagietki, gdzie nie mogą nic więcej zmieścić oprócz telefonu oraz portfelu, to dziewczyny decydują się zawiązać swoje koszule oraz swetry na ramionach, żeby ładnie podkreślić tutaj tą strefę, dodać troszeczkę koloru, bo kolejna sukienka to jest kolejna trendowa w białym kolorze, krótka sukienka, która także jest bardzo popularna właśnie latem, tylko żeby nam wiatr nie podwijał ją, to często Koreanki decydują się ubrać na przykład takie krótkie spodenki pod taką sukienkę. Myślę, że to jest bardzo fajny i praktyczny trend, więc jeżeli nadal tego nie używacie, to bardzo Wam polecam. Czujecie się od razu dużo lepiej i wygodniej. Jeżeli także macie spore uda, tak jak ja na przykład, to te spodenki pomagają to, że skóra między udami się nam nie ociera o siebie i nie podrażnia. Dobra, teraz kolejna kontrowersyjna rzecz. Jako że mamy stylizację bardzo taką dziewczęcą, ładną, delikatną, to co Koreanki by ubrały, żeby bardziej podkreślić? Oczywiście buty. Nietypowe buty, bo ciężkie kozaki. Wiem, może to być trend nie dla każdego i nie każdy by ubrał takie buty, ale one są widoczne na koreańskich ulicach. Czy to bardzo długie kozaki, wręcz zakrywające kolana, czy te niższe, ale są bardzo widoczne. Do tego oczywiście kontrastowe skarpetki. Ja mam tutaj skarpetki zakupione w Daiso. Specjalnie kupiłam je do dzisiejszego filmu, ale też dlatego, że chciałabym sprawdzić, czy takie długie także i na moich nogach będą dobrze wyglądać. Przechodzimy teraz do kolejnego trendu, który jest moim zdaniem w tym roku troszeczkę nowością, ale coraz intensywniej widoczną na ulicach, bardziej tych streetwearowych niż na przykład w formie biurowej, ale jest to trend także noszenia warstwowego. Mam tutaj przygotowaną jedną z takich stylizacji i jak widzicie, typowa sukienka właśnie na ramionczkach spaghetti, do tego koszula oraz pasek. I to, co odróżnia ten zestaw od innych stylizacji, to oczywiście w sposób, jaki nosimy tą koszulę. Nosimy tą koszulę zapiętą, zawiązaną w biodrach, dzięki czemu taka prosta sukienka dodaje tutaj trochę kształtu, podkreśla lekko biodra, do tego jest troszeczkę praktyczna, bo nie musimy nosić w rękach albo w torebce naszej koszuli, żeby później się zakryć, jeżeli zrobi nam się zimniej, do tego, żeby podkreślić troszeczkę taką streetwearową, trendową tą stylizację, zapinamy ją dodatkowo paskiem. Ja przygotowałam tutaj czarny pasek, więc do tego dokładamy buty. Kolejne buty, które mamy fanów i mamy też tych, którzy nie lubią tego typu butów, leofersy, oczywiście ze skarpetkami, bo jak jesteśmy w Korei, to nosimy prawie do wszystkiego skarpetki. Białe skarpetki, czarne buty, do tego czarny pasek, białe paski na koszuli, wszystko się zgadza. Stylizacja może być kontrowersyjna i nie dla wszystkich, ale ten trend jest naprawdę widoczny na koreańskich ulicach, więc jeżeli chcecie spróbować chociaż troszkę zaszaleć, to myślę, że to może być opcja dla Was. Na sam koniec przygotowałam dla Was stylizację, która przedstawia także bardzo silny trend widoczny na koreańskich ulicach w tym streetwearowym stylu. Jest to oczywiście sukienka na spodnie. Ja w tym trendzie przygotowałam dla Was sukienkę dzianinową, lekko przezroczystą oraz spodnie proste, jasne denimy, które są bardzo widoczne właśnie w takich stylizacjach, aby podkreślić taką hipisowską część właśnie tej stylizacji. Przygotowałam chustę
zawiązywaną na włosy. Jestem sama ciekawa, jak to wygląda, dlatego że nie jestem przyzwyczajona, dopiero się będę uczyła, jak wiązać poprawnie chusty. Jeżeli się nauczę, to Wam na pewno zrobię na ten temat filmik. Wszystko fajnie wygląda, kolorystycznie, ale do tego dodałam troszkę mocniejszy akcent w formie czarnej torebeczki, która jest troszkę elegancka, ale to właśnie z jednego ważnego powodu, żeby nie dodawać tej stylizacji ciężkości, wybrałam do tego moje sandałki bez obcasu, czarne, takie klasyczne, skórzane sandałki, które właśnie troszeczkę uspokoją tą stylizację, plus nie będą zbyt ciężkie. Dajcie znać, czy Wy byście zdecydowały się na ubranie właśnie takiej stylizacji. Jest ona kontrowersyjna, ja też nie do końca jestem tą stylizacją przekonana, ale czemu by nie? Na pewno jest to bardzo silny trend. Jeżeli ten film Wam się podobał, a te trendy chcielibyście wypróbować w swoich stylizacjach, dajcie znać w komentarzach, która Wam się najbardziej spodobała i zapraszam do kolejnych moich filmów, które na pewno będą jeszcze w przyszłości w tych tematach na moim kanale. Do tego czasu zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!